Witajcie, ja nazywam się Michał Dudkowski. Jestem tym, który ożenił się parę lat temu z Filipinką. Moja żona się nazywa Jerlin. Dzisiaj jej z nami nie ma i obecnie budujemy dom i resort na Filipinach. I jak co piątek pokazuję Wam update z naszej budowy, co się zmieniło i jakie są postępy w pracach. Najpierw jakieś takie wiadomości chciałem Wam powiedzieć, czyli w poniedziałek byłem na operacji łokcia tenisisty, niedługo będzie vlog z tego. Tutaj troszeczkę mi jakiś krwiaczek wyszedł. Operacja bardzo szybko, 3 dni w szpitalu, łącznie tak 2 noce, 3 dni. Mam nadzieję, jestem dobrych myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Jeśli chodzi o takie nowości, to niedługo mija miesiąc, odkąd zacząłem publikować blogi po polsku na kanał mój Michał Dudkowski, Defend the Gym. I wybieram się kolejny raz na Madagaskar. Tym razem chciałbym Wam trochę więcej pokazać i troszeczkę inaczej zobaczymy, jak tam się zmieniło moje doświadczenie przez ten rok czasu w nagrywaniu blogów i mówieniu do kamery. Wiem, dalej tego nienawidzę. Dobra, ręka załatwiona. Kolejna sprawa, słuchajcie. Chciałem powitać bardzo serdecznie naszego nowego sąsiada na Filipinach, pana Rafała Barana i jego kolegi, z tego co wiem. Kupili obok nas w tej samej firmie The Orange Height Group 4 mieszkania 60-metrowe i mam tutaj parę screenów jeszcze z drona. Pokażę Wam, gdzie to jest i jak to wygląda. Bardzo się cieszę, że Rafał będzie moim sąsiadem. Podobno ma być zakończona jego budowa około marca. Ja tutaj sobie tylko włączę screen recording. Słuchajcie, to jest mapka w biurze, gdzie jest plan tego całego subdivision, tego małego osiedla, gdzie ja i Rafał Baran kupiliśmy ziemię. I tak, moja ziemia to będzie to, tutaj Wam rysuję na czerwono, to jest to, co my zakupiliśmy, prawda? Tutaj w tym miejscu będą pokoje do wynajęcia, tu będzie basen z restauracją, tu będzie siłownia, tu będzie dom. I tutaj jeszcze będzie budynek taki gospodarczy dla pracowników. Rafał zakupił, tutaj widzicie, tutaj są jeszcze 3 działki. Ta jedna i to są już sprzedane działki i to są obcokrajowcy, którzy kupili tam ziemię i budują dom. Rafał kupił tutaj tą działkę na parterze i to jest 60 metrów z parkingiem. Tutaj to, co widzicie tutaj, to jest to było to było z 15 lipca zdjęcie. Wtedy były sprzedane raz, 2, 3, 4, 5, 6. On kupił 4. Nie wiem dokładnie które, ale na pewno tutaj A1A. Tutaj jeszcze poniżej. I pokażę Wam, jak to wyglądało tutaj. Tutaj mamy zdjęcie z drona z 26 lipca. I to są dokładnie tutaj na parterze to kupił. No to będą kondominium takie małe, będzie jedno mieszkanie na dole, jedno mieszkanie na górze, łącznie będzie ich 28. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 7 na dole, 7 na górze, po jednej stronie i po drugiej. Basen około 15 na 4 metry z tego co wiem. Tak to wygląda. Pokażę Wam z innej perspektywy. Tutaj mamy kolejne zdjęcie. I tutaj jest te kondo, które kupił Rafał, a tutaj jest ten nasz mały resorcik. On będzie mniej więcej tak wyglądał po tej linii. No to jest sprzed 2 miesięcy zdjęcie. Obecnie dzisiaj chyba już z tego co słyszałem kładą dach. Tutaj widzicie te apartamenty, basen, siłownia, która będzie poszerzona jeszcze o metr i nasz dom. Z innej perspektywy, tutaj też fajnie to wygląda. Tu jest te apartamenty Rafała i tutaj będzie, tak to wyglądało. Takie coś. Jeśli chodzi o cenę, no to ja Wam mówiłem, prawda? Ja mam tam około 11 milionów peso, z tego zapłaciłem pod klucz stan.
Z tego co wiem, to Rafał zapłacił, ceny wywoławcze tych mieszkań są około 3,5 miliona wtedy były. Z tego co wiem, to dogadał się i tam zapłacił około 2,5 miliona za jedno mieszkanie 60-metrowe. Czy to jest dużo, czy mało? Ogólnie nie jest to zła cena. Ja lubię te miejsce, tą Walencję, prawda? Jest to wszędzie blisko i jest cisza i spokój. Nie ma jakichś takich zagrożeń, że będzie powódź albo coś. Jeszcze naokoło jest sporo miejsca, więc przez najbliższe parę lat za dużo się nie wybuduje. Blisko do wodospadów, nie jest daleko do Darwin, do plaży. Do lotniska jest jakieś 25-30 minut. Tak samo do portu, żeby na Cebu sobie polecieć pojechać na Cebu, powiedzmy na wodospady czy na pływanie z whale-sharkami. Więc uważam, że to jest bardzo dobre miejsce. Jedyny minus tego miejsca to, że jeśli szukacie takich białych, piaszczystych plaż, no to tam nie ma w okolicy. To raczej zwiedzanie i jeśli chcecie ten białe, piaszczyste plaże, to musicie pojechać na przykład na City Hall. Tam są dwie, albo na Panglao, albo na Boracay. Najbliżej jest na City Hall i to jest promem przepłynąć, prawda? W 3 godzinki, 4 godzinki można na spokojnie się tam znaleźć. I tu jeszcze mamy zrzut z góry, zdjęcie z drona. Tu jest kondominium Rafała, a tutaj jest nasz dom i ten resort. To mniej więcej tak jak po tej czerwonej linii będzie to tak wyglądało. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten zrzut. Bardzo fajnie, że będę miał sąsiadów z Polski, którzy będą mieszkać czy wynajmować niedaleko mojego resortu mieszkania. I teraz zapraszam Was, zobaczmy jakie zmiany nastąpiły przez ostatni tydzień na naszej budowie. 163 dzień budowy, tak naprawdę dzień, tak jak już mówiłem Wam, od podpisania kontraktu. Widać, że tutaj Agnes nagrywała chyba z samego rana, z tego co widzę. I tutaj mamy, cały czas robią sufit, czyli pierwsze piętro, podłogę pierwszego piętra tych apartamentów. One będą 5 na 5 metrów, dobrze pamiętam. Około 25 metrów będą miały. Każdy apartament, będzie ich 6. 3 na dole, 3 na górze. Tutaj zbrojenie cały czas będą robić. Pomału im to idzie. Jeszcze nikogo widać nikt nie przyjechał z rana. Co tutaj mamy? Cały czas jeszcze podłoga jest niewylana w tych apartamentach. Powiedzcie mi tak naprawdę, jaka jest kolejność budowy? Czy najpierw powinna być podłoga, bo to jest piętrowe, prawda? Bo u nas w domu najpierw zrobili podłogę, a w przypadku apartamentów jeszcze podłogi nie wylali, a nie wiem do końca jaka powinna być kolejność budowania. Filary są zrobione, no i teraz najważniejsze to jest uszczelnić i zrobić te pierwsze piętro. Tutaj cały czas liczę na Wasze komentarze, żebyście powiedzieli jak to z Waszej strony. Może Wy też budowaliście na Filipinach. Tutaj ta górka z basenu, ten piasek zrobił tutaj łatwiejsze wejście. Basen jest w planach powiększony, tutaj jest jeszcze koparka nie przyjechała, już czekamy na tą koparkę trochę długo. I tak jak patrzycie, z tamtej strony ma być 1,20 m i tutaj od tej strony ma być 2 metry głębokości, tak żeby można było skakać na główkę. I też z tej strony będę chciał zrobić taką zjeżdżalnię dla dzieci, tych umiejących pływać. No i będzie 16,5 metra na 4 metry długość basenu, z czego 1,5 metra od strony restauracji to będzie takie a la jacuzzi z takim basenem przelewowym do tej części do pływania i zabawy. Tutaj widzimy dom, są w połowie robienia dachu. Tutaj wszystko pozarastało, zobaczcie się, parę miesięcy. Powoli się kończy okres deszczowy na Filipinach i prace pójdą szybciej do przodu.
Rozmawiałem ostatnio z właścicielem firmy i dał mi 100% pewności, że nasz dom i siłownia będą skończone do 1 grudnia, bo dla mnie to jest ważne, ponieważ sprzęt zamówiłem i ma być montowany, ma przyjechać firma, która będzie go składała już w grudniu na siłownię. My też zaraz jak wrócę z Madagaskaru lecimy na Filipiny na kilka miesięcy, wszystko już dopracować, zatrudnić ludzi, otworzyć firmę, żeby to wszystko fajnie już hulało, tak jak było mówione w marcu. Kukurydza długa. No teraz muszę otynkować, tak? Z zewnątrz, w środku wszystkie ściany, to trochę im zajmie. Powiem szczerze Wam, że już się nie mogę doczekać, aż tam pojadę. Herbatka. Pamiętajcie też o naszym patronie patronite.pl Dudkowski, gdzie możecie wesprzeć naszą budowę i potem przyjechać do nas i spędzić dobrze czas w naszym mini resorcie. Tutaj po prawej stronie widzicie, studio jest nasze. Muszę zakupić sprzęt do studia, czyli lampy, biurka. Ogólnie część sprzętu przywieziemy z Polski. I też mam nadzieję, że będzie fajne miejsce do nagrywania kontentu. Tutaj już zaczęli tynkować naszą sypialnię. Tutaj to będzie nasza sypialnia z naszą łazienką po lewej stronie. No ogólnie bardzo jestem happy, że udało nam się to zrobić w tak krótkim czasie. Nie wiem jak w Polsce, ale widzicie, w marcu, na koniec marca podpisaliśmy kontrakt, a mamy w tej chwili koniec września i już jest na tym etapie budowa. W Polsce podejrzewam, że za samo pozwolenie na budowę byśmy czekali dłużej. Trochę kontakty mi się nie podobają, to są takie filipińskie, prawda, prostokątne. U nas są bardziej najczęściej kwadratowe, prawda, jak ja mam w mieszkaniu, ale mogą być i prostokątne. Puszki porobione. Słuchajcie, jeszcze są mieszkania też do kupienia w firmie Orange Kite Group. Oni tam budują, tak jak widzieliście, te kondominium i te na pierwszym piętrze, które będą, mogą kupować obcokrajowcy, bo to wtedy kupują mieszkanie, a nie ziemię. Mieszkania można na Filipinach kupować, a ziemi nie możecie. Trochę kontakty, będziemy mieli 2 kontakty, widzę, w sypialni. I łazienka, będzie prysznic, umywalka, prawda, i kibelek. Wanny nie robiłem, zastanawiamy się jeszcze jak zagospodarować ten plac przed naszym domem. Myślę, żeby tam wstawić jakieś takie jacuzzi na jakieś takie imprezy prywatne, tak powiem. O, tutaj cały czas przygotowują elementy dachu. Zrobili sobie osłonę od słońca. No ile ją szlifują? Co oni próbują zrobić? Może spawają. Teraz to spawają na pewno, ale... A, szlifowali, żeby połączyć chyba 2. Ręczna robota. Wiem o tym.
mówiłem nieraz. Co on robi? Kto się zna na spawaniu? Arek, ty znasz się na spawaniu. Powiedz, co on robi. Czy on to dobrze robi? U nas to jak spawają, to mają takie hełmy zawsze. Nie wiem, co o tym myśleć. Tutaj widzę, o, rury przygotowują. To jest woda i odpływ. Białe to jest woda, a pomarańczowe to jest odpływ. Tu będzie kran. No, bardzo fajnie to zrobili. Ta jedna rura to jest prąd, ale nie wiem po co tam prąd. Może będzie gniazdko wyciągnięte obok umywalki. To jest cały czas 163 dzień budowy. A tutaj robi na prysznic. Tam będzie w rogu prysznic. I oni tak robią sobie, biorą gwóźdź, młotek i kują. I kolejny dzień, 164 dzień od podpisania kontraktu. O, widać jakiś upgrade jest na dachu. Tak, już położyli więcej tych belek. Słuchajcie, ta firma już wybudowała bardzo dużo domów na Filipinach. Ja osobiście widziałem 5, 6, 7 z 8 domów, które zostały już zakończone i oddane tak naprawdę. I wszystkie budują bardzo, bardzo podobnie, więc oni mają doświadczenie w tym. Wszystkie są wybudowane, no bardzo, bardzo podobny schemat. Większość domów jest w kształcie litery L i z basenem, prawda? Tak jak parę miesięcy temu pokazywałem Wam jeden z takich domów za 5 milionów peso, czyli jakieś 400 000 złotych, 500 metrów kwadratowych działki z domem około 150-160 metrów kwadratowych i basenem takim 4 na 7 metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o cenę, no to mi się wydaje, że to jest w porównaniu do tego, co oglądaliśmy wcześniej i też widziałem, co pokazywał na przykład Rafał, to i tak jest, to moim zdaniem jest bardzo dobra cena. Takie 5 milionów peso. No. Jestem ciekawy, jak oni go tam przymocują do całego domu, ten dach. To jest ważne, żeby on nie odleciał, jak będzie jakiś huragan. A jak wiecie, na Filipinach huragany się zdarzają. Akurat w tamtej części nie za często. Tutaj w tej centralnej części Filipin one są, można powiedzieć, takie najbardziej bezpieczne. Najczęściej zdarzają się właśnie jakieś tajfuny, cyklony na północy na Luzon albo od strony wschodniej Siargao i tam jeszcze dalej. Bo one przychodzą, powiedzmy, z oceanu i wtedy zatrzymują się na tych pierwszych wyspach. O, kolejny dzień, 165 dzień budowy. I idziemy zobaczyć, jak wygląda nasze apartamenty na górze. Tutaj jest foreman, czyli majster główny. Cały czas rozmieszczają zbrojenie, no bo to najważniejsze, prawda? Tutaj też mi powiedział właśnie
jeśli chodzi o budowanie na Filipinach, no to parterowe domy są dużo tańsze niż piętrowe, no bo to jest 2 razy więcej roboty. Zrobienie zbrojenia, wylanie kolejnego piętra. No już się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało w całości. Tutaj też widzicie tą ziemię przed domem, też musimy jakoś zagospodarować. Jeszcze nie mamy planu, może jakiś plac zabaw, jest taka opcja. Chyba to spawają do zbrojenia, mi się wydaje, ten dach. Stopni upału. Ten po prawej pokój to będzie pokój mojego syna. Albo córki, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Większy będzie na pewno syna, no bo jak wiecie mam 2 synów i po prostu mieli łóżko piętrowe. No co ty robisz? Na środku u mnie w sypialni polewasz wodą? No nie. O, tutaj zaczęli tynkować. Już łazienkę. No pięknie, pięknie. To chyba pójdzie na ścianę. A tutaj już utynkowane. Można powiedzieć, że im patrzę cały czas na ręce przez kamerę. Tu jeszcze w samym studiu jeszcze dojdzie do tego wygłuszenie tak naprawdę. Będziemy chcieli zrobić wygłuszenie, żeby nie było nic słychać z zewnątrz. Ale to już na końcu. Czapka Star Wars. Gwiezdne Wojny. To 65 dni od podpisania kontraktu. Poziom sprawdzają. No. Robi wrażenie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Czekam na Was o jakieś pytania tak naprawdę, bo ostatnio mało tych pytań zauważyłem z Waszej strony. No to jest sztuka zrobić takie rusztowanie. Ale trzyma się stabilnie. No to już ściana otynkowana.
tą gładzie zrobić. To jest nasze studio. Jerry na dole śpiewa. Nie wiem, czy wiecie, ale Filipińscy uwielbiają karaoke i śpiewać. Jest dużo takich restauracji właśnie z karaoke, można przyjść pośpiewać. Studio będzie miało 5 na 5 metrów, takie 25 metrów będzie miało nasze studio. Teraz jak się tak patrzę, to trochę mi się wydaje małe. Słuchajcie, to jest dopiero moja druga budowa na Filipinach tak naprawdę, a podobno do 3 sztuka. Pierwsza dla wroga, druga dla przyjaciela, a trzecia dla siebie. Więc podejrzewam, że to nie jest moja ostatnia budowa na Filipinach. Zwłaszcza jak te wszystkie plany, które mamy, których jeszcze Wam nie zdradzałem, dojdą do skutku. O, tu już zrobiona gładź jest. Prawej prysznic, tutaj umywalka, kibelek, chyba tam na końcu prawej. Zaczęli kłaść gładź tutaj, widzę, w pokoju dziecięcym. W taki dziwny sposób tutaj kładzą. Najpierw kładą ten cement na ścianę, a dopiero potem gładzą. Dużo roboty. I tu jest pokój dziecięcy numer 2. I to w planach będzie pokój dla mojej córki, bo jest troszkę mniejszy. Tu jest łazienka po prawej. Będzie taka prysznic, umywalka, kibelek dla dzieci. I dla gości, prawda, bo tu jest salon. Tu jest pomieszczenie gospodarcze. Będą tam wszystkie bezpieczniki i cały sprzęt, prawda, który będziemy, tutaj będzie zarządzanie. I salon z aneksem kuchennym. Kolejny dzień na budowie, 166 dzień od podpisania kontraktu. Tutaj na tej części działki powstanie, takie będą bliźniaki będą i też będzie jakieś takie małe miejsce z jakąś gastronomią i sklepami. Tam widzicie kondo Rafała Barana po lewej stronie. Już zaczęli robić słupy z filary. Tu będą, to jest ta działka jest podzielona, będą 2 takie małe domy. O, tutaj już fajnie to wygląda też. O kurczę, jakaś taka willa. Ten spadek jest w tamtą stronę, więc one będą troszeczkę poniżej. I sąsiedzi nie będą widzieć, powiedzmy, gości u nas. No, fajnie to wygląda. Naprawdę fajne osiedle powstaje. Znam tych obcokrajowców tutaj, są spoko. To jest 2 Amerykaninów. Więc ogólnie byłem z nimi na imprezie, rozmawialiśmy, piliśmy. Normalni ludzie. Bardzo fajnie. Taka mała enklawa, można powiedzieć, się robi dla obcokrajowców.
Zbrojenie. Pierwsze piętro. No grubo tego metalu. Tutaj powiem wam. Jak ktoś mi powie, że to nie jest solidne, to wam nie uwierzę. No tyle metalu. To jest... Według mnie jest to bardzo, bardzo solidne. Patrzcie, ile tych tam prętów jest. O kurczę. Dajcie w komentarzu znać, czy aż tyle normalnie jest prętów. Jestem w szoku, ile tych metalowych prętów jest. To 167 dzień budowy od podpisania kontraktu. Wszystko ładnie związane. To jest tyle ton żelastwa. Przygotowują podłogę całą. Teraz na pierwszym piętrze. Te pręty są oddalone, jeśli chodzi o podłogę, o jakieś 25 cm. Potem wszystkie podwiązują i będą wylewać. Robi wrażenie. I kolejny dzień, 168 dzień. Tutaj kończą już elementy dachu. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, prawda? W Polsce to w większości się robi drewniane, a tutaj robią aluminiowe. To nie jest mała budowa, łącznie zabudowania będzie 160 plus 100, 260, 300, 420 m2 plus basen. To jest sporo. Kukurydza już im urosła. To jest tył naszego domu. Widzicie, oświetlenie jest wyciągnięte na takie kinkiety, tak żeby było oświetlenie naokoło domu. No. Tutaj kuje coś, ale nie wiem do końca co to jest. Tu będzie septic tank, czyli szambo tak zwane. Dwa pokoje dla dzieci. Wyjście do samochodu. Możliwe, że zrobię jakieś zadaszenie tutaj z tyłu. Jakąś taką dirty kitchen. To jest bardzo popularne na Filipinach, czyli tak zwana brudna kuchnia. Taki a la grill, prawda, że można gotować na zewnątrz. Filipińczycy bardzo często, głównie tak naprawdę, nie mają kuchni w domu,
tylko mają kuchnię na zewnątrz, taką dirty kitchen. No, teraz przygotowują rusztowanie tak naprawdę, żeby otynkować dom z tyłu. O, i mamy kolejny dzień, 170 dzień od podpisania kontraktu. Tutaj widzicie, rurki robią dystanse, prawda, żeby wszystko miało tą samą szerokość. Ciekawy sposób na sprawdzanie, czy wszystko jest równe. Czemu oni rękawiczek nie używają? To jest, kurde, chwila nieuwagi i trzeba umieć, kurczę, bojować. Zrobili sobie zadaszenie od słońca. Cały dzień w takiej patelni, no to jest, można powiedzieć, nawet niebezpieczne dla zdrowia. Ponad 40 stopni na słońcu. 170 dzień. Tutaj wiem, że było mały poślizg, bo taki mały huragan, tajfun przechodził przez tą część Filipin, ale tylko przez tydzień gdzieś padało i nie pracowali. Bo jak wiecie, no, na Filipinach jak pada deszcz, to się nie pracuje. Przynajmniej na zewnątrz. Tutaj dalej, teraz poprzeczne kładą na dachu. Przed kładą, no, wygląda solidnie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. A i jeszcze raz Wam oczywiście zapraszam Was do naszego Patronite Dudkowski, gdzie możecie wesprzeć naszą budowę i przyjechać do nas, spędzić miło czas z nami w naszym mini resorcie. Gładzenie ściany, gładzenie wtynków po filipińsku. Ja mam z budową tyle wspólnego, co mogę się co najwyżej nie znam się na budowie. Dlatego podpisaliśmy kontrakt, żeby było wszystko w jednym i wszystkim się zajęli specjaliści, którzy się na tym znają. Ogólnie ekipa chyba nas polubiła, ponieważ codziennie dostarczamy im jakieś wodę, napoje, jakieś snaki, żeby im się milej pracowało i też żeby szybciej pracowali. Chłopaki. Jeśli chodzi o zarobki takich pracowników na Filipinach, no to
Z tego co wiem, no to w zależności od umiejętności i doświadczenia oni zarabiają od 400 do 600 peso, w zależności od stanowiska, czy za dzień. Czyli od jakichś 35 do 45 zł. No i to koniec. Słuchajcie, bardzo jestem ciekaw Waszych komentarzy, jak Wam się podoba tutaj nasza budowa i jej upgrade. Kolejny upgrade oczywiście w następny piątek. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, za subskrypcję, dzwoneczek, abyście nie pominęli kolejnego materiału, żeby Wam YouTube o tym przypomniał. Ja z tej strony dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się.